Kupiłem sobie statyw, ale jeszcze nie przyszedł. We want to thank the partners, especially Yangon Heritage Trust. All the proceeds to this event go to Yangon Heritage Trust to support their important work in restoring buildings downtown. We also want to thank Union Bar. Thank you guys for letting us use your place as a venue and for donating prizes. My first Sunday in Yangon, me and Olga joined forces with Fold, a local friend, to take part in Yangon scavenger hunt. It took place in downtown area, so today you'll be exploring this with us. The rule. You get a few pages with tasks. Each task is worth 5 to 20 points. You can split up, and each task completion has to be documented, which was perfect for me. Can you find the US president who wore a lungi with U-turn? Shake hands with a fireman and take a photo. Shake hands with a policeman and take a photo. Okay. Yangon is a home to many faiths. Take a picture in front of a church. Well, that's easy. Take a picture in front of a mosque and synagogue. Task 1. Ride a rickshaw. Bonus points if you give a ride to a stranger. Bartosz sobie dorabia. Biedny przyjechał do Yangon, nie ma kasy, dorabia sobie. Dajesz. Task 2. Make some betel nut. Bonus points if one of you choose on it. Now, see, betel nut is a drug, similar to tobacco, so we were a bit like, about this one. Fortunately, Fawn stepped up and did it. Don't worry, he spit it out immediately, and he hated it. He just took one for the team. Task 3. Serve tea to a stranger. Thankfully, we had a local who did all the talking. Thanks, Fawn! Task 4. Take a picture with a bookseller with his favorite book about Myanmar. He's not too cheery because we actually didn't buy the book. Sorry. Task 5. Play a game with locals. Turns out I am incredibly bad at this one. Car owner just laughed at me though. Task 6. Take a picture with a tourist. Task 7. Build a human pyramid in the park. Yeah, we kinda cheated our way out of this one. Well, it was raining. Task 8. Get all your faces covered in Tanaka. Tanaka is a cosmetic paste made of ground bark. And this is actually something very Burmese, very local. That's a lot. Show me the effect. Smells good though. Yeah. What does it do again? It's cooling your face and it like the oil gets it disappears or something, right? Of the act. It's also whitening, right? It's also whitening Yeah. and makes your act disappear. Act. Ah, yeah, acne, yeah. So it's good for pimples. Okay. We also got tons of pictures of temples of different faiths, clock towers and other monuments we were supposed to take pictures of. We also failed 2 of those. We were supposed to take a picture of a rat. I tried to convince the people grading us that those are flying rats, but they didn't count that. And we were supposed to photobomb a couple in a park. We just forgot the bombing part. Finally, it was time to go back to the bar and count our points. Well, with our over 200 points, we felt pretty good about what we did this day. But when a group of Americans next to us counted past 500,
We knew we weren't serious enough. Well, we had an awesome time though. Afterwards, we went for dinner to a Japanese-style ramen place. It was new, but already quite busy. And then in the evening we had some awesome fruit. Dziś wieczorem będziemy sobie jedli owocki. Proszę, co my tutaj mamy? Olgo, opowiedz, co my tutaj mamy. Nie wiem, jak to się nazywa, owoce. Burak. To są buraki. To jest... Dragon jak to są? fruit, ale To jak są, to jest a właśnie, to jest rambutan, lychee, mangostin, tu mamy arbuza, tam mamy mango, mucha też jest i banan. A kolejne dni byłem chory, więc jest to świetna okazja, żeby nagrać odcinek o zagrożeniach, jakie mogą Was, nieświadomych Europejczyków, czekać w takim kraju jak Birma. Nie mogłem tego nagrać wcześniej, bo moi rodzice dostaliby zawału, ale teraz jestem już w Polsce, więc jedziemy. Pierwsze zagrożenie jest trochę zaskakujące, ale zarówno zaskakująco częste. Tu jest taki jeden motyw, że jedną z takich częstszych przyczyn zgonów w Yangonie są kałuże. I to generalnie nie jest żart, bo możecie chyba zobaczyć tutaj takie wiszące kable w powietrzu. I to one czasami spadają na ziemię, do kałuży i się chowają tam. No i parę dni temu ktoś właśnie umarł, deptując w kałużę. Podobno to jest dość częste tutaj. Także nawet spacer to jest trochę igranie z życiem. Przed podróżą powinniście się zaszczepić na kilka rzeczy. Internet twierdzi, że powinniście się zaszczepić na polio, wirusowe zapalenie wątroby typu A, zwane hepatitis, i typhoid, czyli dur brzuszny po naszemu. Dodatkowo warto się zaszczepić na wirusowe zapalenie wątroby typu B, japońskie zapalenie opon mózgowych, chyba tak się to nazywa po polsku, ale tylko w przypadku, jeśli idziecie tam na dłużej niż miesiąc. Na malarię nie ma szczepionek, są tabletki, ale te tabletki podobno czasami mają gorsze powikłania niż sama malaria, więc ja nie brałem. Chociaż mówi się akurat, że w Yangonie, w samym Yangonie nie ma malarii. Weźcie sobie coś przeciwko komarom, co ma dużo ditu i... No i wścieklizna. Wścieklizna jest takim też ciekawszym tematem, dlatego że no ja się nie zaszczepiłem na wściekliznę, co może nie było najmądrzejszą decyzją w moim życiu, ale droga była. Musicie wiedzieć, że Birma jest według jakichś tam badań w takim samym stopniu zagrożona wścieklizną jak Polska. Różnice polegają na tym, że u nas mamy hycla i u nas właściciele psów powinni je szczepić na wściekliznę, przeciwko wściekliźnie. Czy to robią? Większość pewnie tak. Tam pełno psów biega sobie po ulicach. Ze wścieklizną nie ma żartów, bo jak nie zareagujemy odpowiednio szybko, to umrzemy. Nie ma ratunku. Widząc jakiekolwiek zwierzę, nazywaliśmy je wścieklizna i unikaliśmy jak ognia. Raz się odważyliśmy pogłaskać pieska, bo wyglądał jakby miał właściciela i był zadbany i czysty, więc stwierdziliśmy, że on nas nie zabije. Ogarnijcie się odpowiednio wcześnie, jeśli planujecie tam pojechać i zaszczepcie się na wściekliznę. Bo ja się za to zabrałem troszkę za późno. Z tych wszystkich chorób mnie dotknęło przeziębienie. I wyglądałem tak. Ale za to 2 razy. Za drugim razem nawet zepsuło mi ucho, na które leczę się do dziś. Natomiast to jest raczej wina tych kilkunastu godzin w samolocie. Żyję. Tak naprawdę poza tym w Birmie jest zaskakująco bezpiecznie. Tam jest dużo takich miejsc, które wyglądają na takie podejrzane, a okazuje się, że jest kompletnie bezpiecznie. Wszystko jest w porządku. Idziesz sobie ciemną ulicą i nic się nie dzieje. Nie ma dresów, którzy martwią się, czy masz jakiś problem. Można wsiąść o 2 nad ranem do taksówki, która oczywiście nie jest nigdzie zarejestrowana, no bo po co? Przecież nie ma tam taksometru. Z taksówkarzem się dogadujesz, ile mu zapłacisz i on też ci może odmówić, jeśli ma ochotę. I dowiezie cię na miejsce. Dojedziesz tam, gdzie chcesz. O 2 nad ranem. Ja na lotnisko, jadąc odebrać Izę, koleżankę Olgi, jechałem z jakimiś w ogóle chyba gangsterami, którzy mówili mi coś cały czas o dead bodies, ale
nie byłem w stanie zrozumieć, co konkretnie z tymi dead bodies, więc po prostu odpuściłem temat. I serio myślałem, że wywiozą mnie gdzieś i sprzedadzą moje organy. Ale nie, dojechałem na lotnisko i było bardzo sympatycznie. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda moje stanowisko profesjonalne do nagrywania komentarzy tutaj, bo to jest sprawa jednorazowa raczej. Jestem aktualnie w Sosnowcu u rodziców. I jak mówiłem, kupiłem sobie statyw, ale jeszcze go nie mam, więc musiałem go sobie zmontować sam. Mój profesjonalny statyw wygląda w tym momencie tak. Proszę bardzo. Idealnie dopasowany. Wysokość. Tutaj może Wam się wydawać, że to jest pad do PlayStation, ale nic bardziej mylnego, ponieważ to jest to jest kluczowy element tego statywu. Dzięki niemu mogę zrobić tak. I tu siedzieć. Profesjonalne oświetlenie rodem z Ikei, proszę bardzo. Tutaj wyświetlam ściągę. O! Dlatego ciągle widzicie, że łeb ucieka mi w prawo, kiedy nagrywam. Chyba że kiedy potem odwraca i to jest w lewo. Wszystko jedno. A tam są kompromitujące zdjęcia z dzieciństwa. O, lepiej.